Dobry wieczór Państwu. Witamy w studiu sponsorów dzisiejszego programu. Pan Krzysztof Walczycki, przedstawiciel firmy Krzysztex. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Krzysztof Walczycki. Dynamiczny rozwój naszej firmy i wzrost o 2 punkty salda wewnętrznego per saldo uzysku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego przysporzył nam wielu kontrahentów dzięki dynamicznej strategii rozwoju firmy i ofensywnej dozie ekstensywnego poparcia ze strony najwyższych czynników zarówno rządzących, jak i tak zwanego wolnego biznesu. Dziękujemy panu Krzysztofowi Walczyckiemu z firmy Krzysztex. Kolejnym naszym sponsorem jest pani Jolanta Kuneja z firmy Jola, będącej samodzielnym dealerem sprzętu AGD. W tym roku sprzęt AGD sprzedaje się bardzo dobrze. Bardzo lubię sponsorować sztukę współczesną. Dziękujemy naszym sponsorom. Wszystkich Państwa zapraszamy do sponsorowania. Dzięki Państwa ofiarom mogą powstawać nowe programy o sztuce. Dobry wieczór. Witamy w trzecim odcinku programu Muzyką on Screen. Dziś przedstawimy Państwu 9 artystów. Przedstawimy ich sztukę, a potem porozmawiamy z nimi przy stole. Program jest możliwy dzięki dotacji ze strony miasta Bydgoszczy. Razem ze mną przy stole jest twórca programu Sławek Janicki i zapraszamy do rozmowy z pierwszą artystką, Hania Piosik. Witaj, Haniu. Jesteś jedną z niewielu improwizujących kobiet w Polsce. Zastanawiałaś się, dlaczego tak jest, że kobiety są w tej dziedzinie w mniejszości? Dlaczego? Myślę, że powodów jest wiele. 2 dni temu słuchałam audycji w programie drugim Polskiego Radio, audycji dotyczącej szaleństwa. I wydaje mi się, że żeby zajmować się improwizacją, tej dozy tego szaleństwa potrzeba. I o ile przez kilkaset co najmniej ostatnich lat, jak nie dalej, by się cofnąć, mężczyźni szaleńcy, czy mężczyźni z dozą szaleństwa byli uznawani jako za geniuszy, o tyle kobiety paliło się na przykład na stosie. I myślę, że to jest jeden z takich głównych powodów, że kobietom niejako odbierano wolność z tej strony, a bardziej przyzwolenie na tą dozę szaleństwa, której wydaje mi się jest niezbędna do uprawiania sztuki improwizacji. Ja się przywitam z Tobą. Cześć. Cześć. Miło, że znowu jesteś. Mi też bardzo miło. Zastanawiałaś się nad tym, jaki powinien być efekt, albo jaki jest efekt dla ludzi tego, czym się zajmujesz. Co byś chciała osiągnąć, albo jaki impact na ludzi chciałabyś wywrzeć, albo może wywierasz swoją twórczością. Na przestrzeni ostatnich 14 lat, od kiedy zajmuję się muzyką, ta muzyka przybiera bardzo różny wymiar i podążała w bardzo różnym kierunku. Na ten moment w takim gigantycznym szaleństwie informacyjnym i chaosie informacyjnym, który panuje wokół, ja bym chciała dać słuchaczom możliwość odosobnienia, taką możliwość bezpiecznego miejsca, bezpiecznej przestrzeni, w której słuchacz może odnaleźć siebie i odnaleźć to, co tak naprawdę jest dla niego ważne i za czym mógłby w tym świecie podążać. A jakie jest Twoje ulubione zajęcie poza tworzeniem muzyki? Bardzo dużo jest takich rzeczy. Lubię bardzo czytać innym, lubię czytać o siebie, lubię słuchać czytania. Uwielbiam naturę, uwielbiam spacery, słuchać ptaków, obserwować ptaki. Jest multum takich rzeczy i myślę, że warto jest szukać w
tym przepastnym świecie wielu przestrzeni, nie zamykać się tylko na jedną sferę. Powiedziałabyś, co Cię w obecnej rzeczywistości smuci? Chyba najbardziej mnie smuci to, że cała sytuacja kwarantanny, cała sytuacja pandemiczna troszeczkę oddala ludzi, w dużym stopniu oddziela ludzi jeszcze bardziej od siebie, a ja bym chciała, żeby ludzie byli coraz bliżej siebie. I myślę, że to jest taki główny motyw, który mnie najbardziej smuci, że jednak zmierzamy ku temu, żeby być coraz dalej siebie, a nie bliżej. A co może Cię cieszy w dzisiejszej sytuacji? Bo oprócz smutnych rzeczy pewnie się znajdą jakieś pozytywy. Tych pozytywów jest też sporo. Jak obserwuję wędrówki moich przyjaciół, choćby muzyków, to ta sytuacja pandemiczna niektórych zmotywowała do znalezienia innych kanałów rozwoju swojej twórczości. I myślę, że to jest bardzo dobre. Myślę, że też może się pojawiły nowe sposoby komunikacji. Na pewno. Jednak. To co, na koncert zapraszam? Zapraszamy. W takim razie zapraszamy na koncert.
Mamy przy stole Piotra Grygorkiewicza, Piotra Grygora. Jak lepiej na ciebie mówić? Krócej. Okej. Piotr Grygor w takim razie z nami. Czas, kiedy wszyscy byliśmy pozamykani, spędziłeś na południu Polski? Zgadza się. Tak I zrobiłem. co tam robiłeś? Słuchałem roślin, nosiłem drewno, różne rzeczy, ale jakby rzeczywiście ten czas jakby umożliwił nam inne spojrzenie trochę na swoją działalność, na wiele spraw i jakby pozwolił nabrać dystansu chyba do wielu sytuacji i jakby przewartościować trochę patrzenie na różne aspekty życia. Nauczyłeś się czegoś nowego? Czy nauczyłem się czegoś nowego? Nie wiem, na pewno szukam. Szukam i po prostu staram się gdzieś tam dłubać i działać swoje rzeczy i rzeczywiście tego czasu mamy nieco więcej, więc pod tym względem jest to błogosławieństwo. Nauczyłeś się robić nalewki? Nie nauczyłem się robić nalewek, ale dużo ich wypiłem. Co cię smuci, a co cię cieszy w tym dziwnym czasie? Wszystko mnie smuci i wszystko mnie cieszy równo właściwie, bo cieszy mnie możliwość obserwacji rzeczy, możliwość bycia tutaj, teraz, bycia jakby czujnym względem rzeczy i reagowania na nie. Cieszy mnie bycie świadomym i możliwość obserwacji po prostu, jak na wszystko reaguję, jak łapię sytuacje, jak jestem w stanie wykorzystać je w swoich działaniach. A coś zmieniło się w postrzeganiu świata, sztuki w tym czasie? Przewartościowałeś sobie coś może? Nie sądzę. Myślę, że po prostu jest dużo więcej czasu na robienie wielu rzeczy i sytuacji. Za chwilę pójdziemy zobaczyć i usłyszeć twój koncert. Lubisz grać głośno. W jakim celu to robisz? Nie zawsze gram głośno, Sławek. To nie jest tak. Czasami podsłuchuję rośliny, one są ciche. Czasami po prostu jest to jakby granie głośno, dlatego że wiele, mam wrażenie, zależy od jakby samo poczucie pacjenta, który coś działa. Wydaje mi się, że może być taką partyturą, że jeżeli on jest na przykład pełen napięcia, nie wiem, pogoda jest piękna, coś się stało, ta energia, którą człowiek niesie w sobie, który coś działa, jest inna, tak? I czasami jest to rzeczywiście odzwierciedlenie pewnych, nie wiem, stanów emocjonalnych, pewnej energii, która przepływa przez ciebie i czasami jest to, ma to spokojną jakby dynamikę, czasami jest to rozszalałe po prostu. Okej. To co? Pójdziemy posłuchać. My prosimy Państwa nie ściszać, tylko znieść to dzielnie.
Kolejne spotkanie przy stole. Wojciech Trzciński, psycholog, psychoterapeuta, przyjaciel mózgu. Wojtek, pierwsze pytanie. Sztuka jako zabawa. To jest, myślę, konkretne pytanie, ale bardzo pojemne. Jedno nazwisko, Hunzinga. Johann Hunzinga, mediewista, profesor filologii, historii, 60. lata, zeszłe stulecie, napisał Jesień Średniowiecza, wiadomo gdzie wykorzystana, ale napisał też książkę Homo Ludens, Człowiek Zabawy. Otóż on twierdzi, mówiąc krótko, że u podstaw wszelkiej ludzkiej działalności jest dążność do zabawy i rywalizacji. Zabawy. Wspomnijmy choćby Commedia dell'arte renesansowe, tak? Kolumbina, Arlekina, wspomnijmy rolę błaznów na dworach królewskich, tak? Wspomnijmy walkę postu z karnawałem. On twierdzi, że zabawa to jest coś, co nas motywuje, to jest coś, co nam daje największą satysfakcję. I to jest coś, w co
do czego warto sztukę zaprząc. Ale to nie jest zabawa płytka. To nie chodzi o prymitywną zabawę komediową. Weźmy siódmą pieczęć Bergmana, tak? O czym to jest opowieść? Między innymi o tym, że tam jest trupa aktorów robiąca właśnie komedię dell'arte w czasach zarazy. Co oni przynoszą ludziom? Wytchnienie. Na chwilę ten świat straszny zdejmuje nam nogę z gardła. Ale ta zabawa to również mogą być poważne konsekwencje, bo wojna też w kategoriach zabawy. To muszą być poważne konsekwencje i to musi być, jak Huizinga mówił o Ludens, to nie mówi o płytkiej zabawie. Weźmy filmy Chaplina. To jest płytka zabawa? Pozornie. Tak? Więc ja oczywiście mówię o swoim postrzeganiu i o tym, że dla mnie sztuka to jest coś, akt sztuki to jest coś, co ma mnie zaczarować. Co ma sprawić, że ja na chwilę zostanę wyjęty ze świata, który być może mnie przygniata, w którym jest dużo cierpienia i zostanę jakoś zaczarowany. Jakoś zaczarowany i po tym akcie ja poczuję, że warto, może troszeczkę bardziej, może odrobinę, może ziarenko groszku bardziej, warto żyć w tym świecie. Tak? A jak się ma sztuka do umysłu zamkniętego? Umysł zamknięty, czyli podstawy wszelkich fundamentalizmów. Więc to jest bardzo dobre pytanko. Ja bym powiedział tak, sztuka nie tylko ma bawić na wielopoziomowym, głębokim poziomie, poruszać, ale również przemywać do naszych umysłów, do naszych organizmów. W latach 60. zeszłego stulecia Milton Rockich w Stanach, zresztą Polak z pochodzenia, z Hrubieszowa pochodził, z rodziną razem tu pojechał tam i przeprowadził takie głośne badania nad uprzedzeniami rasowymi i ze zdziwieniem stwierdził, że można mniej więcej ludzi podzielić na umysły otwarte i zamknięte. Otóż umysł zamknięty jest to taki umysł, który ma swoje przekonania i każde inne przekonania z góry odrzuca, a wręcz wrogo traktuje ich wyrazicieli. Umysł otwarty to nie jest umysł, który wszystko przyjmuje jak gąbka. On też ma swoje przekonania, ale jeżeli spotka się z czymś nowym, to bada, zaciekawia się tym, bada to pod względem prawdziwości, tego, że to jest jakoś z pożytkiem i później to może asymilować lub odrzucać, ale nawet jeśli to odrzuca poglądy, nie człowieka. Czyli nie jest agresywny do kogoś, kto ma inne poglądy. Tak? Ze zdziwieniem Rockich stwierdził, słuchajcie, bo on badał w ogóle swoich kolegów uniwersyteckich i stwierdził ze zdziwieniem, że duża część profesorów ma umysły zamknięte. A wydaje się, że luminarze nauki powinni mieć umysły całkowicie otwarte. Właśnie nie. I to jest rzecz, którą też chcę podkreślić, że umysł zamknięty to nie ma znaku. To znaczy może być prawicowy, lewicowy, centrowy, liberalny, ateistyczny, religijny. To jest po prostu pewien rodzaj umysłu, który zamyka się jak w twierdzy, nie chce niczego dopuścić i z wrogością, tak naprawdę podminowany to jest lękiem, z wrogością odrzuca wszystko inne, ale nie ma znaku. W każdym środowisku to można spotkać coś takiego. Więc ja myślę, że sztuka w tym momencie, ja jestem w ogóle głęboko przekonany, to jest jakoś związane z tą zabawą Huizingi, sztuka ma uderzyć i tak poruszyć emocjonalnie, żeby przebić się przez mury tego umysłu. Ma uderzyć do serca, straight to the heart, straight to the heart. I wtedy jest odrobinę nadziei, że coś tam się ożywi. Tak? Bo umysł otwarty to jest życie. Umysł zamknięty to jest właściwie śmierć. Bardzo bliskie jest mi to, co mówisz, ale pamiętam pewne nasze rozmowy, kiedy gadaliśmy o muzyce po prostu. Była to rozmowa przybarowa, więc nie będziemy z nich wyciągać głębokich konsekwencji. Natomiast chyba zapytałeś mnie, o co właściwie nam chodzi z tą muzyką improwizowaną, że ty nie wiesz, co tam się dzieje. I ja powiedziałem tobie, że właśnie to lubię w muzyce, kiedy nie wiem, co się dzieje, a ty na to mi odpowiedziałeś, że ty lubisz muzykę, kiedy dokładnie wiesz, co się za chwilę stanie. I tutaj jakby nawiązuję do pytania czy tematu, bo wiele powiedziałeś o tej funkcji sztuki, którą pełniła na przestrzeni dziejów, a po prostu czy to ma znaczenie, czy jest to sztuka współczesna, czy tak zwana klasyczna w takim razie. Ja myślę, że każda może mieć tą funkcję ludens w tym najlepszym rozumieniu tego słowa. Ja co prawda wtedy mówiłem troszeczkę przekornie, ale dobrze, ja podejmę ten wątek. Jak już tak mnie chcesz docisnąć, to dobrze. No więc mógłbym odpowiedzieć klasykiem. Jak ma mi się podobać coś, czego wcześniej nie słyszałem, prawda? Ale jednak to by wskazywało, że mam umysł zamknięty, a jednak chcę troszkę udać, że nie mam może. Więc powiem tak, że
dobrze chyba mieć dwie nogi. Ponieważ gdybyśmy byli tylko w sztuce klasycznej i nawet gdybyśmy oglądali na przykład cały czas najpiękniejsze obrazy Caravaggia, tak? Święto Wiosny, Narodzenie Wenus, byśmy cały czas to oglądali, cudowne, no być może najpiękniejsze obrazy świata, no przebudzenie renesansu, chyba nic piękniejszego nie było jeszcze. No ale gdybyśmy w kółko to oglądali, to ja sobie ukułem takie stwierdzenie, żebyśmy zardzewieli. I dlatego sztuka alternatywna to jest właściwie ciągłe oczyszczanie nas z rdzy. Ciągłe oczyszczanie nas z rdzy. Ale gdybyśmy z kolei właściwie cały czas mieli sztukę alternatywną, pewnie się z tym nie zgodzisz, no to byśmy mogli dziwaczyć i uciec od pewnego takiego dobrego kontaktu z drugim człowiekiem. Takie mam podejrzenie. Więc właściwie można powiedzieć, że między klasyką a sztuką nowoczesną to jest trochę wybór między rdzewieniem a dziwaczeniem. Ale myślę, że to może jakoś się przeplatać. Ja myślę, że sztuka alternatywna, awangardowa w tej roli odrdzewiacza jest bardzo potrzebna. Tak ci odpowiem. Bogusław Szefel, dziękuję. Sprytnie powiedziałem. Dość. Szefel mówił o tym w ten sposób, Bogusław Szefel, bo Szefel w kilku było, że po prostu tradycję trzeba szanować i się do niej odnosić, ale trzeba mieć świadomość, że w każdej sekundzie twórczości tworzymy właśnie tradycję. No i tym tradycyjnym zdaniem, a to nie ja chyba powinienem kończyć. No nie wiem. Ja zaproszę Państwa na występ Wojtka Trzcińskiego. PS, czyli postscriptum. Oczywiście, jak mówiłem o Święcie Wiosny czy Narodzinach Wenus, to miałem w głowie Botticellego, nie Caravaggia. Ale może Caravaggia też może kółko oglądać i też można mieć dosyć. Dziękuję bardzo. W ramach sztuki klasycznej. Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. Ja tu właściwie jestem tak sam zaskoczony i trochę zaskoczenia, ponieważ się po raz kolejny okazało, że życie to jest pewna suma nieporozumień i ja nie wiedziałem, że ja mam też coś powiedzieć tutaj scenicznie, a myślałem, że tylko psychologicznie trochę tam. To jest dość zabawne, tak coś tutaj na gorąco. Ale jak to spróbuję zegzemplifikować coś z tego, co mówiłem, a mianowicie jakoś odnieść się do tego homo ludens, czyli człowieka zabawy, sztuki jako zabawy, która może być troszeczkę czasami nawet głębszą zabawą i która ma jakoś się do umysłów zamkniętych i otwartych i być może czasami ten umysł zamknięty nieco chociaż otworzyć i może coś tutaj spróbować by można jeszcze zrobić między sztuką klasyczną a nowoczesną. I byłoby bardzo ładnie, tylko to wszystko ma zrobić były psycholog więzienny, co jest dość smutną okolicznością, za co Państwa przepraszam. Bo czym się różni psycholog od psychologa więziennego? No mniej więcej tym, czym się różni krzesło od krzesła elektrycznego. Więc spróbując jakoś nawiązać do tych trzech elementów, o których mówiłem, cóż tu mi przychodzi do głowy, jak w komedii dell'arte, jakiś rodzaj struktury i poza tym wewnątrz improwizujemy. Przychodzi mi do głowy taka historia więzienna, no właśnie więzienne. To może właśnie historia więzienna dobrze to pokaże, trochę z tym zamknięciem umysłu, trochę z tym otwarciem, może to byśmy zrobili, może to będzie dobre pokazanie tego. Wyobraźmy sobie taką scenerię, teraz mamy listopad, co mamy właściwie? Listopad mamy. To taka historia jest, że jest poranek. Jest poranek przed więzieniem, przed zamkiem. Cóż to jest zamek? Wyjaśniam. Zamek to jest takie więzienie, które ma mury. I tam siedzą ci tacy bardziej za trudniejsze sprawy. I obok zamku jest oddział
półotwarty. To jest takie miejsce, gdzie są sam płotek jest i tam siedzą ci, co się lepiej sprawują i zaraz wyjdą. Więc mamy, prawda, zamknięty, otwarty. Już jest coś z tego, co mówiłem. I wyobraźmy sobie taką historię, tym się coś majta. Więcej sprzętu niż talentu, no ale dobrze. Jest poranek i w tym zakładzie półotwartym, w tym dla tych lepszych, jeden ze skazanych, nazwijmy go przypadkowo Władysławem Stoperanem, dajmy na to, Stoperan, taki lek jest chyba Stoperan. Władysławem Stoperanem, on popełnił jakieś przekroczenie, na przykład uderzył kogoś. W związku z tym jest karnie przenoszony do zamku, czyli do więzienia zamkniętego. Odbywa się to w ten sposób, że on idzie ze swoim mandżurem. Wyjaśnia, mandżur to jest koc z jego rzeczami zwiniętymi pieczołowicie, a nie minister Mandżurii. I obok niego jedzie oddziałowy. A w ogóle, czy to jest historia prawdziwa, czy nie, to jest drugorzędne zupełnie. To ma coś obrazować, także to pozostawiam tutaj do przemyślenia, na ile to jest prawdziwe. Więc obok, to właśnie to, co ja teraz mówię, to, że mówię o czym mówię, to jest element sztuki nowoczesnej, że to niby nie wiadomo, czy to prawdziwe, czy nie, tak? Ale wracamy do historii. I obok niego, obok tego Władysława Stoperana, który to niesie, jedzie na rowerze Wigry 2 kapral Plecha. Ja przepraszam, to przypadkowe nazwisko jest zupełnie. Kapral Plecha jedzie na rowerze Wigry 2, takie małe kółka, on tam waży, ma aktówkę, jedzie. Jest piękny poranek, szaro, mgła. No i zbliżają się do głównej bramy wejściowej, do tego zamku tak zwanego. I ten Władysław Stoperan zobaczył, gdzie idzie, znaczy dopiero do niego doszło. Ja tu, proszę uważać, tu pogłębiam sprawę, tak, pogłębiam troszeczkę. To Ludens, wchodzimy troszeczkę głębiej. On zobaczył i pierwszy raz go coś zakuło, jak zobaczył tą bramę i że on ma stracić ten płot i tą wolność, taką półwolność i ma wejść znowu na ten zamek, gdzie go zamknął. I on to zobaczył. I coś w nim zawyło, po prostu coś w nim zawyło. Tak? I tu znowu zrobię dygresję. Co to jest poemat dygresyjny? Poemat dygresyjny to jest poemat, który się składa z samych odbiegnięć od tematu, element sztuki nowoczesnej. Więc pamiętam taką historię, kiedyś przyszedł do mnie skazany, rozmawia ze mną, a w tym więzieniu na środku był staw przeciwpożarowy. Staw przeciwpożarowy i na tym stawie pływały łabędzie. Heteroseksualne, 2, białe. I one powiły małego łabędzia, który był szary. One były białe, a był szary. I kiedyś rozmawiałem z jednym skazanym i on do mnie mówi: panie psychologu, a pan wie, dlaczego ten łabędź jest szary, jest siwy? Bo osiwiał, jak się zorientował, gdzie się urodził. No i właśnie Władysław Stoperan sobie to uświadomił, tą sytuację i postanowił po prostu uciec. Zrzucił ten mandżur i ucieka wzdłuż muru. Kapral Plecha, wyobraźcie sobie, jest na Wigry, rowerze i to mu się pierwszy raz od 18 lat zdarzyło coś takiego, że mu ktoś ucieka. I jest decyzyjna walka między umysłem otwartym i zamkniętym. Gonić czy do bramy? Gonić czy do bramy? Gonić czy do bramy? Wywalił się. Wywalił się z tym rowerem, leży. Koło w 8. Stoperan ucieka. Że jest dość daleko. To jest plan amerykański, on go widzi z takiej pozycji, podnosi się, biegnie do bramy. Przypomina mu się zapewne jego ulubiony klasyczny film, klasyczny element klasycznej sztuki. Krzyżacy, jak Jurand bije w bramę, bije i krzyczy: ucieczka! Ucieczka, krzyczy kapral Plecha. Otwiera się okienko, jego kolega mówi: Andrzej, co się drzesz, co się dzieje? Ucieczka, nie jak ucieczka, no co już, o 7 rano, no ucieczka, no tam biegnie, zobaczcie, biegnie. Jest rzeczywiście ucieczka. Wpuszczają go, on biegnie na stanowisko dowodzenia, zameldować, a akurat się składa, dajmy na to,
Commedia dell'arte, dajmy na to. Nie mówię, że tak było, ale mogło. I tak się składa, że tam na tym stanowisku dowodzenia siedzi kierownik ochrony. Sam kierownik ochrony. I się bawi. Sobie tam przeładowuje, i słyszy krzyki. Mówi, co tam się dzieje? Plecha wbiega, mówi, pani melduje posłusznie, że ucieka stoperan nam wzdłuż w stronę kanałów, nad rzekę ucieka. No to ten kierownik mówi, organizujemy grupę pościgową. Tutaj Plecha i oddziałowy Kocoń, proszę za mną. I biegną, bierze pistolet, biegną. Wybiegają, patrzą, już tylko widać końcówkę. Biegną za nim. Tam tak było, albo i nie było, to już zobaczymy, to nie wiadomo właściwie, czy tak było, ale mogło być, prawda, że jak się skończył mur więzienny, to jest obniżenie i zbiegamy na piękne, dajmy na to nadnoteckie łąki, piękne łąki. I skazany złodziej uciekający tam biegnie, jest na tych łąkach. Za chwilę pościg za nim, też zbiega na te łąki. Wyobraźmy sobie przez chwilę te łąki. Jest cicho. Jest mgła. Jest dobrze. Wyczółkowski, po prostu Wyczółkowski. Klasyczna sztuka. I oni tam w to zbiegają. Stoperan zbliża się już do linii brzegowej rzeki. Chce ją przekroczyć, chce uciec. Jak będzie za rzeką, to już właściwie go nie znajdą. Tam gdzieś ucieknie. Oni też dobiegają do rzeki. Stoperan brodzi w tej rzece, brodzi w rzece. Kierownik ochrony i dwóch oddziałowych zatrzymują się na linii rzeki. Kierownik ochrony jako jedyny uzbrojony wyjmuje pistolet i postanawia oddać strzał ostrzegawczy. Nie oddaje, albowiem nie wziął tego. Wyobraźcie sobie ten ból, pogłębiam historię, znowu schodzimy na głębszy poziom. Wyobraźcie sobie ból, wstyd tego kierownika. Rzuca ten pistolet i z bezsilności, a co może ludzka bezsilność zrobić? Chwyta kamienie brzegowe i zaczyna rzucać w tego uciekającego złodzieja. Dołączają się do niego dwaj oddziałowi, ogień jest prowadzony równo. I teraz dochodzimy do właściwie jądra Comedii dell'arte, do jądra tej sprawy i do głębokiego dramatu, ponieważ i do definicji umysłu zamkniętego. Otóż ten stoperan, jak zobaczył, że coś bije po wodzie, to się po prostu zatrzymał, bo myślał, że to kule. I stoi w środku nurtu rzeki. Wystarczyło, że miał umysł otwarty, żeby się oglądał i zobaczył i dopuścił, że jest coś innego, mógłby biec dalej, no co kamienie. Stoi, bo myślał, że to nie są kamienie. No tak był rozgorączkowany, że nie przyszło mu do głowy, że może nie słyszał wystrzału. No po prostu stoi. Został oczywiście doprowadzony, złapany, doprowadzony na komisję do zamku, gdzie odbyło się ukaranie go również za próbę ucieczki. Kiedy dowiedział się, usłyszał, że tam nie było nabojów, tylko to były kamienie, to się popłakał. No po prostu ten ból. Się popłakał, że po prostu miał zamknięty umysł, prawda? Został wyprowadzony. Komisja wyszła. Ja też byłem na tej komisji. Albo nie byłem, nie wiadomo. Sztuka nowoczesna. Jak zostałem sam, myślałem długo nad złożonością tej sytuacji, bo trzeba przyznać, że sytuacja bardzo złożona. Tak myślałem, że aż wstałem i wypadł mi pistolet. Normalny psycholog to tak
podnosi pistolet, a psycholog więzienny tak podnosi pistolet. Bo on wie, że nigdy nie dosięgnie tego, co by chciał, żeby ludzie mieli umysły bardziej otwarte. Nigdy tego nie zrobi. Że nigdy tego nie będzie. Ale trzeba próbować. Kiedy tego wieczoru, to już będzie końcówka, kiedy tego wieczoru wracałem do domu, jakoś przejęty tą sytuacją naprawdę, spotkałem kolegę po fachu, też psychologa, i pytam go: Filipie, powiedz mi, co u mnie, bo co u ciebie, to widzę. Pokłócił się chłopak z dziewczyną, łzy jej z oczu płyną. Znowu dziś wódkę pili, potem się pobili. Nie będą już mieli dzieci, zaraz tu krew poleci. Chwycił on za nóż, ona dziurę w piersi ma już. Krew się z serca leje. On się z tego śmieje. Stukając o podłogę, upada ciało słodkie. Chwycił za siekierę, to było w niedzielę. Porąbał jej ciało, nic z niej nie zostało. Tylko plama mokra. On wyskoczył z okna. Mieli być szczęśliwi, teraz są nieżywi. Moje życie seksualne to monodram. W galerii handlowej dzielnica Warszawa Wola pracuje dziewczyna z filmu Rocco Invade z Poland. Chodzą tam pielgrzymki z mojego akademika. Chłopcy boją się podejść, patrzą na nią z ukrycia. Widzieli już wszystko, widzieli wiele razy.
To co zrobiła nie budzi w nich odrazy. Mają ją na żywo, oglądają na wideo. Wystarczy dla wszystkich, wystarczy dla każdego. Hej dziewczyno z filmu porno, serce wali, gdy cię widzę. Bóg mi dał wolę wolną i wybrałem się, nie wstydzę. Powiem ojcu, powiem matce i poproszę cię o rękę. Hej dziewczyno z filmu porno, dobrze nam ze sobą będzie. Przyjdę dziś do ciebie, jedyny się odważę. Puszczę oko, powiem, jest jakąś panią kojarzę. Pójdziemy na kawę, rurki z kremem albo lody. Będziemy rozmawiać, nie musimy nic robić. Opowiem ci o sobie, o tym jakie mam plany. Ja już wiem co lubisz, tak jakby się znamy. Odprowadzę cię do domu, pocałuję w policzek. Zakochasz się we mnie, bardzo na to liczę. Hej dziewczyno z filmu porno, serce wali, gdy cię widzę. Bóg mi dał wolę wolną i wybrałem się, nie wstydzę. Powiem ojcu, powiem matce i poproszę cię o rękę. Hej dziewczyno z filmu porno, dobrze nam ze sobą będzie. Przedstawisz mnie rodzicom, zrobię dobre wrażenie. Za rok skończę studia i będę inżynierem. Zamieszkamy tu na Woli, raczej kredyt niż wynajem. Liczyłem to wczoraj, więcej w kieszeni zostaje. Jeszcze kwestia dzieci, jestem ciekaw twego zdania. Jak chłopiec to Mateusz, jak dziewczynka to Ania. Widzę nasze szczęście, widzę je za każdym razem, gdy puszczę film z tobą i się rozmarzę. Hej dziewczyno z filmu porno, serce wali, gdy cię widzę. Bóg mi dał wolę wolną i wybrałem się, nie wstydzę. Powiem ojcu, powiem matce i poproszę cię o rękę. Hej dziewczyno z filmu porno, dobrze nam ze sobą będzie. Hej dziewczyno z filmu porno, serce wali, gdy cię widzę. Bóg mi dał wolę wolną i wybrałem się, nie wstydzę. Powiem ojcu, powiem matce i poproszę cię o rękę. Hej dziewczyno z filmu porno, dobrze nam ze sobą będzie. Peter, jaka jest twoja filozofia muzyki techno? Jakie jest twoje techno? Moje techno jest melancholijne, pełne takiej ekspresji wewnętrznej, czyli takim, można powiedzieć, takim oddaniem się emocjom i
otwarciem się na ten proces. W mojej muzyce jest ważny proces i to, jak wchodzę w tą muzykę i zapominam o tym świecie, który mnie wokół otacza. Na trzeźwo, przy maszynach. No właśnie, tak jest moje techno. To może o tym procesie twórczym i o inspiracjach, bo już wcześniej rozmawialiśmy, Eugeniusz Rudnik to jest postać bardzo ważna dla muzyki elektronicznej, dla świata techno z pewnością. Tak, myślę, że wiele osób może nie wie nawet, kim był Eugeniusz Rudnik i jaką rolę spełniał w takim, można powiedzieć, tworzeniu muzyki elektronicznej. Myślę, że miał wpływ, może nie taki bezpośredni, tylko tak jak na przykład na mnie, miał wpływ na podejście do tworzenia muzyki i na barwy, i na te brzmienia, na te eksperymenty, na tą kreatywność, którą on wprowadzał w swoim programie, jak to się nazywał, Studio Eksperymentalne w Polskim Radiu, gdzie to była, no myślę, że Eugeniusz Rudnik w tamtych czasach był taką postacią światową, bo muzyka konkretna i tym, czym on się zajmował, była też również i w Paryżu, i w Niemczech, ale takie studio, jakie miało Polskie Radio w tamtym czasie i w sposób, w jaki on tworzył tą muzykę, było wielką inspiracją dla mnie, dlatego że nauczyło mnie takiego właśnie podejścia nietypowego do tworzenia muzyki, dlatego że nie jestem z wykształcenia jakimś muzykiem takim typowym, natomiast jestem jak to się mówi, ktoś to dobrze nazwał, jestem nożyczkami. Ktoś mnie tak nazwał w ogóle, to było ciekawe. Jeden z takich, był taki film, Edward Scissorhands, prawda? Ja nie wiem, jak to w Polsce... Edward Nożycoręki. Dokładnie był, tak. I ten Edward właśnie, uwielbiałem ten film w ogóle, dlatego że on był też niesamowitym takim kreatorem i był też niepowtarzalny w swoim sposobie bycia. Dużo jest właśnie takich elementów w tworzeniu mojej muzyki i tak samo i w techno, które się wywodzą właśnie od Eugeniusza Rudnika, dlatego że on też miał nożyce, tylko że on ciął taśmę. Taka znana kompozycja to była właśnie wydana na taśmie, żeby było ciekawe. I to chyba jedna z tych takich ostatnich płyt przed jego śmiercią została, ja mam to jeszcze jako taką pamiątkę właśnie. I to są kompozycje stworzone ze szczątków różnych dźwięków, które były nagrane w tym studiu właśnie Polskiego Radia. Mianowicie to były dźwięki ludzi, to były dźwięki instrumentów, które w samym kontekście może nie zaistniałyby w ogóle, bo to był taki noise. Natomiast on miał niesamowitą wyobraźnię i potrafił z tego noise'u stworzyć nie tylko że atmosferę, ale jakieś nawet kompozycje, które później stały się takimi podwalinami pod muzykę elektroniczno-eksperymentalną w Polsce.
Przy stole Piotr Grodzki, rzeźbiarz performer. Piotr, twoja twórczość, twoje działania, jak działają na ludzi? W ogóle myślisz o tym? To jest dla ciebie ważne, jak twoja sztuka działa na odbiorcę? Absolutnie, tak. Myślę, że po to też jest cała praktyka wystawiennicza, że kiedy już jest gotowa praca, chce się ją pokazać, jakby skonfrontować z odbiorcą. Możemy takie działania artysty, moim zdaniem, porównać trochę z pracą aktora, który stoi jakby przed publicznością od razu i konfrontuje się z nią, a artysta odgrywa swój teatr między dziełem a sobą, a potem jakby w fazie wtórnej, czyli na drugi krok jakby pokazuje to, wystawiając czy prowadząc performance. Ja pomimo tego, że chętnie rzeźbię w drewnie, to tam jest jakby odbiór w sposób kontemplacyjny odbiorcy, tego, który chce to obejrzeć, który to spotyka na wystawie. To jednak performance najbardziej lubię, bo on ma w sobie mnóstwo ekspresji i niezłą dozę jakby przypadku. Czyli za każdym razem
dzieje coś jakby odrobinę innego, coś odrobinę nowego. W tych swoich działaniach performatywnych używam często takich prostych materiałów. Na przykład to, co przygotowuję teraz, to jest deska budowlana. Jakby zagarnia ją do swojego performance i spróbuję ją nominować do poziomu rzeźby. Do takiego artefaktu, który mi będzie tam permanentnie towarzyszył i używając jakby, może jest to trochę bliskie takiej etiudzie teatralnej, ale nie ma literatury, nie ma przygotowanej choreografii, ani ścisłej scenografii. Jest po prostu jakby, trochę tangencjalnie dotyka może też religijności, powiedziałbym, w pewnych gestach, pewnych ruchach. Myślę, że w ten sposób, kiedy zachęcę jakby odbiorcę do tego, że pomyśli o tym, że mógłby w takiej sytuacji wejść też w interakcję, to znaczy mógłby też coś takiego zrobić. To jest to dla mnie jakby największy sukces, kiedy mógłbym go nakłonić, że mógłby spróbować tego samego, żeby dokładnie odczuć tą sytuację jakby na własnej skórze. To jest to, na czym mi jakby w performance zależy, żeby dokonywać pewnego impulsu, zachęcania do wspólnego działania, takiej jakby trochę kolaboracji, czyli odbierania tego indywidualizmu, a próby działania razem, takiego trochę jakby patchworku. A w niektórych środowiskach, także artystycznych powiedziałbym, performerów ma się za hochsztaplerów. I myślę, że często performerzy są hochsztaplerami. Jak myślisz, czy można jak się przed tym ustrzec? No i jak ty do tego podchodzisz i czasami czy się boisz tego, że zostanie to tak odebrane? Nie myślałem o tym nigdy, o tym hochsztaplerstwie, dlatego że jakby w tego słowa znaczeniu jest ukryte kłamstwo, tak? A w performance tego kłamstwa nie ma, wręcz odwrotnie. On jest autentyczny, prawdziwy. Dlatego trochę mnie martwi cały ten świat wirtualny między nadajnikiem a odbiornikiem, który nie jest prawdziwy. Tam nie ma ani zapachu kwiatów, ani nie czuć wiatru. A performance jakby nie potrzebuje ani muzeów, ani powiedzmy wirtualnego świata, chociaż tam też jest pokazywany, może znajdować się w przestrzeni jakby nawet miejskiej, czy w dowolnej i jakby dokonać swojego dzieła. Musiałbym kogoś udawać, żeby nazwać się hochsztaplerem. Nie udaję nikogo w performance, po prostu chcę być jakby też sobą, dlatego że sytuacje, które tworzę, pierw dzieją się we mnie i dopiero konfrontacja z odbiorcą daje mi dopiero poczucie tego, że dokonałem czegoś naprawdę. Jest to też forma pewnego przełamania się. Performance jest bliski aktorstwa, a jednak nie jest tym aktorstwem. Czasami jestem tylko jakby elementem tego wydarzenia, jakby materiałem dodatkowym. Kiedy robię coś z deskami, a ja jako ten taki human sculpture, czyli żyjąca rzeźba, jestem tylko jakby dodatkiem do tego. Nie oskarżałem cię, że ty ja udajesz. musiałem to przyjąć na siebie, ale... jakby, no bo wiem, że nie oskarżałeś mnie, tylko myślimy o tym, że pewnie, że to nie jest tak, że jest inaczej z pianistą, chociaż myślę o John Cage'u i on też po prostu nie musiał grać, zrobił przerwę 4 minuty 33 sekundy i to też było niezwykłe, tak? Ta niezwykła cisza, która zapanowała. Też go podejrzewano może o nieumiejętność, ale w jakiś sposób był też doskonałym muzykiem, a jednak nie bał się eksperymentu. Myślę, że oszustów w sztuce jest dużo i wśród muzyków także. Ale jak można dokonać tego oszustwa? Można dokonać to w taki sposób, że wiesz, ty całym sobą jesteś tym, co robisz, a wielu gości po prostu coś udaje. I jakby nie zgadzam się z tym, że performance jest zbliżony do aktorstwa, bo aktorzy cały czas coś udają. Lepiej lub gorzej, natomiast performerzy tego nie robią, znaczy dobrzy performerzy tego nie robią, więc ja myślę, że ta prawda w sztuce jest niebywale ważna i niestety w wielu przypadkach ona nie występuje i wtedy ta sztuka jest po prostu słaba.
Marina Abramowicz ładnie powiedziała o performance, że między aktorem a performerem jest duża różnica, bo jeśli aktor odgrywa rosyjską ruletkę, to ma w rewolwerze ślepaki. Performer ma ostre naboje. A co ciebie w tym dzisiejszym świecie, w tym czasie smuci, a gdzie znajdujesz radość, jeżeli w ogóle ją znajdujesz? W tworzeniu, jakby w rzeźbieniu, w malowaniu. Performance to jest to, co jakby co mnie raduje, co mnie jakby samego napędza do życia. Jakby. Najprościej mówiąc, życie staje się o wiele bardziej znośne. A martwi mnie pewnie to wszystko po prostu, co nas wszystkich martwi. Pewnie życzymy sobie wszyscy nawzajem, żeby szybko się skończyło, ale w tym wszystkim ten świat wirtualny jest jakby dla mnie niebezpieczny, dlatego że myślę sobie też o sztucznej inteligencji, o której się coraz częściej mówi, która pisze książki, ale wydaje mi się, że tutaj pojawia się właśnie sztuka jako niezwykle ważny element, ponieważ na nią nie da się stworzyć algorytmu. Nie da się stworzyć algorytmu na obrazie na poziomie Van Goghena albo Caravaggio. I tutaj sztuka będzie jeszcze coraz bardziej ważna, dlatego że będzie jakby jedyną autentyczną, prawdziwą rzeczą w świecie. To moja wizja. Myślę, że zaprosimy Państwa teraz na występ Piotra. Natomiast skorzystam z okazji, że opowiem Państwu o tym, co widzimy tutaj. To jest obraz Jakuba Glińskiego, który jest częścią dzisiejszego programu, ale nie ma go dzisiaj z nami, więc po występie Piotra zaprosimy na krótki film na temat powstawania tej pracy. A teraz zapraszamy już na występ Piotra. Dzięki.
Przy naszym stole Angelika Wojtuch, artystka, performerka. Cześć Angelika. Cześć. Ja pozwolę sobie zadać to pytanie, pewnie niepopularne. Co sądzisz o słowie feminizm i jak się odnosisz do idei? Feminizm brzmi dobrze, ale nie wszystko to, co brzmi dobrze, niesie w sobie dobro. Powiem tak, mam w sobie taką czujkę, naprawdę, i nie czuję tutaj prawdy. Nie wiem zupełnie, jakie następne pytanie zadać w związku z tym. Czujesz się feministą? Kombinuj. Czujesz się feministą? Jestem kobietą, ale feminizm zupełnie nie reprezentuje ani mnie, ani moich praw, ani moich poglądów, ani moich dążeń. Wiesz, każda ideologia jest zarazą dla sztuki. I ideologia manipuluje człowiekiem. A dla mnie najważniejsza jest prawda. A jak czujesz to, że klasyfikują ciebie jako artystkę feministyczną właśnie? I czy twoje dotychczasowe działania dają ci poczucie spełnienia? Wiesz co, odczuwam to jako politykę. I odnosząc się też do tego, co teraz się dzieje na ulicach, kiedy widzę te młode osoby, kobiety i chłopaków, którzy podobno walczą o moją wolność, o wolność kobiety, i mają maski na twarzach. Zastanawiam się, czy chcę takiej wolności zamaskowanej. Chyba nie.
Godność. Nie psa. Godność. Nie psa. Ukara laila sura laila mana sura. Ukara laila sura. Ukara laila sura. Ukara laila mana sura. Ukara laila sura. Kura laila mana. Kura laila sura. Kura laila sara. Kura laila mana sara. Ukuru laila sura. Ukuru laila sura. Ukuru laila mana sura. Ukuru laila sura. Ukuru laila mana sura. Ukuru laila sara laila sara laila sara. Ukuru laila mana. Sura laila sara. Sura laila sara. Sura laila sara. Ukuru laila mana sura. Ukuru laila mana sura. Ukuru laila mana sura. Ukuru laila sura laila sara. Ukuru laila mana sura. Sura laila sara. Sura laila sara. Sura laila sara. Ukuru laila mana sura. Ukuru laila sura. Ukuru laila mana. Ukuru laila sura. Ukuru laila mana sara. Sura laila sara. Sura laila sara. Ukuru laila mana sura. Ukuru laila sura laila sara. Ukuru laila mana sara. Ukuru laila sura laila sara. Teraz przy stole artyści, muzycy Jerzy Mazol, Sławek Janicki. Będziemy rozmawiać o waszej najnowszej płycie. Jerzy, pracowałeś na scenie, spotkałeś się na scenie z wielkimi nazwiskami sztuki improwizowanej. Dlaczego Roscoe Mitchell?
W tej sztuce nie można powiedzieć, że jest jeden największy i najlepszy, ale na pewno Roscoe Mitchell należy do czołówki tych, którzy stworzyli swój wyłączny i charakterystyczny język. Na dodatek stworzył to w kontekście jazzu amerykańskiego, gdzie było to trudniejsze. Nie mówimy o innych moich wielkich, że tak powiem, mistrzach jak Ivan Parker, który zrobił to na scenie muzyki angielskiej improwizowanej, czy Derek Bailey, który w ogóle ten język impro współczesnego tworzył. Ale Roscoe Mitchell od lat 60. był współtwórcą sceny ACM chicagowskiej, czyli czarnej awangardy. Był założycielem Art Ensemble of Chicago. To on, ponoć Coltrane'a namówił, Johna Coltrane'a, by zagrał na sopranie. I tak mamy, powiedzmy, My Favorite Things, które wręcz było przebojem swego czasu. Opisać całą tę historię jest trudno, ale dla nas to nie jest nowa płyta. Dla nas ta historia ma niemal 25 lat. I od kiedy się uczyliśmy na tym, co robi Roscoe Mitchell, szczególnie jest taka jedna ważna płyta Song on the Winds, która gdy już przestałem grać z grupą Miłość i postanowiłem grać swoje, ale nie wiedziałem, że jest ktoś, kto mnie w tym wesprze. I to był właśnie Roscoe Mitchell, jego muzyka i jego droga do muzyki i swoisty sposób, w jaki grał. Pozwoliło mi to na klarnecie być sobą do dzisiaj. Dlatego spotkanie z nim było pewnym zamknięciem historii, która jak już przebiegła, może opowiedzieć Sławek Janicki. A dla mnie, jeśli chodzi o saksofony, klarnety, instrumenty strojkowe, głos Roscoe Mitchella jest jedyny i swoisty w całym świecie jazzu. W ten sposób weszliśmy do tej wielkiej krainy, ale swoimi drzwiami, dzięki niemu. To teraz popatrzmy, jak wyglądała wasza praca na scenie, a potem dowiemy się, jak wam się pracowało. Sławek, jak doszło do spotkania z Roscoe Mitchellem? Bo to chyba nie takie proste dostać się do takiej gwiazdy. Do Historia była długa. Historia była długa, jak już Mazur raczył opowiedzieć, bo ona sięga jeszcze zanim chyba Mózg powstał, nie? Bo to zespół Miłość grał z Lesterem Bowie, czyli z innym członkiem Art Ensemble of Chicago. I ja w zasadzie muszę powiedzieć szczerze, że spodziewałem się, że Lester jest liderem tego zespołu. Tak nie było. Tak nie było, ale dowiedziałem się dopiero o tym znacznie później. Tak czy owak, ja wtedy, kiedy pojechaliśmy wszyscy na koncert do Gdyni, na koncert Miłości z Lesterem, spotkałem Lestera gdzieś tam na korytarzu i jakby wtedy pierwsze zagajenie nastąpiło. My już mieliśmy wtedy nagraną płytę Out to Lunch, ale nie miałem jej ze sobą. I później dopiero to zostało gdzieś tam wysłane listami, jeszcze wtedy jeszcze nie było maili. Jeszcze jakieś było wydarzenie takie, że ja trafiłem do garderoby Art Ensemble of Chicago dużo później, ponieważ Tymon Tymański mnie tam zaprowadził w ramach rewanżu, że nie zagrałem z Lesterem Bowie i to było tak, trafiłem tam i te płyty rozdałem też, nie przeceniałbym tego, bo to wiadomo jak na trasie, czy oni te płyty wzięli, czy nie, ale historia toczyła się dalej. No tak czy owak, jak gdzieś tam później byłem na koncercie Lestera w Poznaniu i wszedłem do garderoby i ku mojemu zdziwieniu, jak się przedstawiłem, bo wcześniej się jeszcze nie widzieliśmy, jak się mu przedstawiłem, to zadał mi pytanie, dlaczego jeszcze tej płyty nie nagraliśmy. Co mnie bardzo zdziwiło, że w ten sposób do tego podchodzi. No i później wiadomo, szereg zabiegów technicznych, logistycznych, to jest jednak starszy pan z Ameryki. Potrzeba było tyle czasu, żeby ta historia
doszła do swojego finału w trochę zmienionym składzie, bo już nie było z nami Jacka. Jacka zastąpił Kuba, który był z nami od początku swego istnienia, więc jakby naturalnie pojawił się w tym składzie. No i w 2015 roku ta płyta została nagrana. No i jako, że ten program jest nasz, to pozwoliliśmy sobie ją w tym programie właśnie zareklamować. A teraz zaproszę Państwa na solowy koncert Jerzego Mazola. do zadzieja, a wokół wszystko się śmieje, kiedy ciecia goni śmierć. Gdy